1 stycznia to taka szczególna data. To dzień, w którym wielu z Was robi różne postanowienia noworoczne. Niektóre dotyczą zdrowego stylu życia, zdrowych nawyków, na przykład rzucenia palenia, co bardzo polecamy, a część na przykład schudnięcia. Jeżeli i Wy jesteście w tej grupie, to zapraszam Was na ten film, w którym Wam opowiem o swoich doświadczeniach. Opowiem, jak zrzuciłam ponad 10 kg, zmniejszyłam ubrania o 2 rozmiary, bez żadnych wyrzeczeń, bez żadnej restrykcyjnej diety. Po prostu wymyśliłam sobie nowe hobby. Jesteście ciekawi? Zapraszam na film! Gdzie ma miejsce początek tej historii? No właśnie tutaj. Zabieram Was do swojego raju, który w pewnym momencie troszkę stał się piekłem, czyli pokój kinowy. Stan wyjściowy jaki jest? Jest pani w średnim wieku, mocno średnim. Zmiany hormonalne spowodowały, że metabolizm zwalnia, kilogramów przybywa, a tutaj jest pokój kinowy, wielki telewizor, książeczka, kocyk. No i cóż, jesteśmy plus 10, plus 12, w pewnym momencie nawet plus 13 kilogramów. I ten telewizor, który stał się takim wielkim magnesem, stał się też w pewnym momencie wyzwoleniem, bo odkryłam YouTube'a, zaczęłam na tym YouTubie oglądać treści takie turystyczne, krajoznawcze, bo zawsze mnie to ciekawiło, interesowało, zresztą zawsze wyjeżdżaliśmy, zawsze zwiedzaliśmy, więc ta turystyka była bardzo tak gruntownie wpisana w nasze DNA. Natomiast wśród tych licznych filmików zaczęłam też oglądać filmiki z tematyką górską, niestety zajadając przy tym ciasteczka. Patrzyłam na ludzi, którzy naprawdę potrafią się tą swoją pasją dzielić i pomyślałam, że dlaczegoż ja bym nie mogła tego samego robić. Przez te wszystkie filmy przewijała się wielka wolność i wielkie poczucie swobody. I przypomniałam sobie, że za dzieciaka bardzo często z tatą chodziłam po górach i zapragnęłam znowu poczuć tę wolność. Usłyszałam o programie zdobywców Korony Gór Polski i pomyślałam sobie, że jeżeli połączymy to właśnie z taką nagrodą, jak są te piecząteczki wbijane do zeszytów z odznaką, którą się potem zdobywa, to naprawdę będzie to fajne uzupełnienie tej nowej pasji. No i co? I pojechaliśmy. Bardzo słusznie, oczywiście, najpierw na najniższy szczyt z Korony Gór Polskiej, czyli na Łysice. No słuchajcie, pierwszy wniosek z mojego nowego hobby jest taki, że jak całkowicie nie masz kondycji, to nawet taka niska górka jak Łysica, taka całkiem niziutka, jest wyzwaniem. I dobrze, że mam dużo wody i dużo czasu, żeby zdobyć ten szczyt. Natomiast wydawało mi się, że się przygotowałam w domu, ale to nieprawda. Jeszcze dużo chodzenia przede mną, zanim ruszę gdzieś dalej, po prostu. Na razie dojdę tam na pewno. Dramat. Słuchajcie, pomimo że to jest najmniejszy szczyt z Korony Gór Polski, kosztowało mnie to strasznie dużo zdrowia. Okazało się, że kondycja żadna. Okazało się, że płuca wypluwam i naprawdę albo zaniechamy, albo musimy podejść do tego poważnie. A ja postanowiłam podejść do tego poważnie. I jak poważnie? No bardzo poważnie. Zaczęłam oczywiście oglądać licznych trenerów, zaczęłam oglądać i próbować sobie różne zestawy ćwiczeń, które wzmocnią mnie przed kolejnym górskim szczytowaniem. Dostałam na przykład od syna, zdaje się, że na Dzień Mamy, właśnie taką książkę, która miała mi pomóc w zbudowaniu formy. I oczywiście to wszystko rzeczywiście bardzo pomogło, ale najbardziej, słuchajcie, najbardziej pomogły mi po prostu zwykłe, codzienne spacery. W góry możemy jechać mniej więcej raz w miesiącu, może czasami 2 razy w miesiącu, bo po prostu mieszkamy daleko. I no niestety praca i inne obowiązki szkolne też dziecka nie pozwalają nam na częstsze wędrowanie po górach. Ale to, co możemy zrobić, to możemy po prostu wyjść z domu tu, gdzie mieszkamy. Zatem, jeżeli spodziewaliście się jakichś magicznych receptur,
to niestety ich nie ma. Odpowiedzią na pytanie zadane na początku filmu, jak schudłam ponad 10 kg, jest po prostu chodzenie. No może z takim jednym drobnym wyjątkiem, bo tego chodzenia musi być, przynajmniej w moim przypadku jest, 5 km dziennie. To jest taka moja trasa, mam tutaj opracowaną. To jest ponad 10 tysięcy kroków, 5 km, zajmuje mi to codziennie mniej więcej godzinę. I oczywiście, tak jak już mówiliśmy, no nie katuję się. Jeżeli jednego dnia mi się nie uda, bo coś mnie bardzo zaabsorbowało, to trudno, to pójdę następnego dnia. Ale bardzo, bardzo się staram, aby codziennie zrobić te 5 kilometrów dla zdrowia, dla formy i dlatego, żeby potem się nie zasapać, jak będę wchodziła na jakąś górę. Czy się udało? Oczywiście, że się udało. Zdecydowanie polecam Wam właśnie taką formę aktywności i tak jak mówiłam, możecie znaleźć jakąkolwiek inną. Mnie akurat rzeczywiście po prostu zwykłe chodzenie bardzo, bardzo pomogło. No może jeszcze Wam zdradzę jedną tajemnicę, bo poza chodzeniem ograniczyłam też dosyć mocno słodycze, bo to była rzeczywiście taka moja troszkę pięta achillesowa. Można chodzić z psem i zazwyczaj chodzę z psem, a tutaj dzisiaj nasz kocurek postanowił pójść z nami na spacer. Także wiecie, bez dyskryminacji. No, ktoś może chodzić z psem, ktoś może chodzić z kotem. My dzisiaj idziemy z kotem. Ale jak się zaczęło? No oczywiście nie od 5 kilometrów. Zaczęło się spokojnie. Najpierw kilkaset metrów, potem kilometr, potem 2. Często piłam, często odpoczywałam, ale się zupełnie nie zniechęcałam. Wiedziałam, że muszę zawalczyć o swoje zdrowie i ten dystans sukcesywnie zwiększałam. W tej chwili ta trasa 5 km, no to jest już taki mój standardowy dystans. Natomiast oczywiście zaczęłam od mniejszych, więc się nie martwcie, jeżeli 5 km Was przeraża, dacie radę. Dodatkowo z każdym kilometrem, z każdym pokonanym kilometrem wzrastała wydolność, z każdym zrzuconym kilogramem wzrastała wydolność. Także naprawdę samo zdrowie i samo dobro. Na pewno też jesteście w stanie w swoim otoczeniu znaleźć takie tereny, po których możecie sobie swobodnie spacerować. Istotne jest tylko rzeczywiście, żeby się dobrze ubrać. Ja na przykład dzisiaj nie mam czapeczki i bardzo żałuję. No ale jak to podobno mawiają Norwegowie, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. No ja dzisiaj nie przemyślałam, ale w górach jestem dużo bardziej czujna. Kochane kobietki, kochani panowie, jeżeli nawet nie zachęciłam Was do tego, żeby ruszyć w góry, to chociaż spróbuję Was zachęcić do tego, żeby wyjść z domu. Po prostu idźcie na spacer. Tadam! Dzielne dziewczyny, same na wycieczce. Pora na podsumowanie. Na początku pozwólcie taki szybki disclaimer. Nie jestem lekarzem, nie jestem farmaceutą, nie jestem dietetykiem. To, o czym Wam mówiłam, zadziałało u mnie. Mam nadzieję, że u Was również zadziała, ale pewności nie mam. Jestem dowodem na to, że w każdym wieku można zawalczyć o swoje zdrowie i w każdym wieku można zawalczyć o swoją figurę. Jestem też dowodem na to, że nie ma co się zmuszać do różnych aktywności. Próbowałam wszystkiego. Próbowałam siłowni, próbowałam wielu innych aktywności i zawsze coś mi nie pasowało. Nie wiem, co się z tym robi, ale...
nadzieję, że Wy również znajdziecie to, co Was skłoni do większej aktywności, cokolwiek by to nie było. A jeżeli górskie wędrówki Wam się spodobały, to zapraszam na nasz kanał. Poza licznymi turystycznymi przygodami znajdziecie też tutaj spokojne i powolne wchodzenie na góry. U nas zobaczycie, że góry można smakować, można się nimi delektować, można wchodzić we własnym tempie, byle do przodu. Także, kochani, zapraszamy na nasz kanał. Co czwartek nowa przygoda i mam nadzieję, naprawdę mam głęboką nadzieję, że Was zainspirowałam do zawalczenia o własne zdrowie. Do zobaczenia w kolejny czwartek.